Listopad 1943 roku. Teheran. Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin zasiedli przy jednym stole po raz pierwszy w historii. Trzej najpotężniejsi ludzie na świecie uśmiechali się do aparatów fotograficznych. 4 miesiące wcześniej, na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich, w ciągu jednego lata zginęło od 80 do 120 tysięcy Polaków. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Nie na froncie, we własnych domach, we własnych wsiach. Rząd polski w Londynie wysyłał do aliantów raporty, szczegółowe, z datami, z nazwami wiosek, z liczbą ofiar. Alianci te raporty czytali i nie zrobili nic. Dlaczego? To jest właśnie to pytanie, na które dzisiaj odpowiemy. Żeby zrozumieć, co wiedzieli alianci, musimy najpierw wiedzieć, co się wydarzyło. Cofnijmy się do roku 1929. W tym roku powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, OUN. Jej cel był precyzyjnie sformułowany: niepodległe, etnicznie jednorodne państwo ukraińskie. Jednorodne. To słowo jest tu kluczowe. Wołyń, województwo wschodnie II Rzeczypospolitej, zamieszkiwało wtedy kilkaset tysięcy Polaków, Ukraińców, Żydów i Czechów. Dla ukraińskich nacjonalistów Polacy na Wołyniu byli przeszkodą, którą należało usunąć. Kiedy wybuchła II wojna światowa i Niemcy zajęli te tereny, OUN dostrzegła szansę. W lutym 1943 roku zbrojne ramię OUN, Ukraińska Powstańcza Armia, UPA, rozpoczęła to, co w swoich własnych dokumentach nazywała antypolską akcją. Rozkaz wydany przez dowódcę UPA brzmiał: unicestwić całą ludność polską bez względu na płeć i wiek. Bez względu na płeć i wiek. To nie była nieplanowana przemoc. To był rozkaz. Pierwszym udokumentowanym masowym mordem był atak na polską kolonię Parośla I w powiecie sarneńskim 9 lutego 1943 roku. Oddział UPA zamordował tam 173 osoby. W nocy z 26 na 27 marca 1943 roku Lipniki, co najmniej 179 ofiar. Ale to był dopiero początek. W czerwcu 1943 roku oficjalny rozkaz eksterminacji Polaków w całym województwie wołyńskim trafił do dowódców UPA. Zaplanowano datę uderzenia – niedziela 11 lipca. Dlaczego niedziela? Bo w niedzielę Polacy zbierają się w kościołach. W jednym miejscu można było łatwiej dosięgnąć wszystkich naraz. 11 lipca 1943 roku. Krwawa niedziela. UPA zaatakowała jednocześnie 99 polskich miejscowości. 99 wiosek. Jednego dnia. W samej tylko miejscowości Orzeszyn 306 osób. W Dominopolu 220. W Górowie 202. W Porycku 200. W jednej wsi. W kilka godzin. Tylko w lipcu 1943 roku Polacy byli mordowani w co najmniej 633 miejscowościach, wsiach, koloniach i osadach. Udało się z imienia i nazwiska zidentyfikować 35 tysięcy ofiar. Całkowita liczba od 50 do 100 tysięcy osób. 100 tysięcy. Te fakty były dokumentowane na bieżąco. Polskie państwo podziemne wysyłało do Londynu szczegółowe raporty już w lipcu 1943 roku. Zachowały się 2 takie raporty, sporządzone bezpośrednio po zdarzeniach. Trafiły do rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie, a stamtąd do brytyjskiego Foreign Office. I tutaj zaczyna się naprawdę trudna część tej historii. Żeby zrozumieć, dlaczego alianci zareagowali tak, jak zareagowali, musimy cofnąć się o kilka miesięcy. Do kwietnia 1943 roku. W tym miesiącu Niemcy ujawnili odkrycie masowych grobów w Katyniu. 30 kilka kilometrów od Smoleńska, w lesie katyńskim, leżały zwłoki ponad 22 tysięcy polskich oficerów, intelektualistów, duchownych. Zamordowanych przez NKWD.
Rząd polski w Londynie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie sprawy. Stalin natychmiast ogłosił, że to prowokacja, że Polacy spiskują z Niemcami i 25 kwietnia 1943 roku jednostronnie zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie. To było katastrofalne dla Polaków. Od tej chwili Polska nie miała oficjalnego sojusznika na wschodzie. Churchill i Roosevelt stali teraz przed wyborem: poprzeć Polaków czy utrzymać sojusz ze Stalinem. Wybrali Stalina. I to właśnie ten kontekst, zerwanie z Polską w kwietniu, Wołyń od lutego do jesieni, sprawia, że aliantom wyjątkowo trudno było podnosić ten temat. Protestować w imieniu kraju, który Stalin właśnie odrzucił, to oznaczało konfrontację z Sowietami. A konfrontacja ze Stalinem to ryzyko rozpadu koalicji antyhitlerowskiej. Latem 1943 roku w brytyjskim Foreign Office powstał plan skłonienia premiera Stanisława Mikołajczyka do uznania sowieckich żądań terytorialnych. Mówiąc wprost, Wielka Brytania chciała, żeby Polska sama zaakceptowała warunki, które Stalin jej narzucał. I wtedy przyszły raporty o Wołyniu. Rząd emigracyjny w Londynie był w sytuacji bez wyjścia. Protestował. Wysyłał noty dyplomatyczne. Żądał reakcji. Premier Mikołajczyk, minister spraw zagranicznych Edward Raczyński, wszyscy interweniowali. Rząd emigracyjny nazwał postawę aliantów nielojalną i niehonorową. Reakcja Londynu i Waszyngtonu? Milczenie. Dyplomatyczne, uprzejme, systematyczne milczenie. Żeby zrozumieć to milczenie, trzeba pojechać do Teheranu. Konferencja w Teheranie trwała od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku. Uczestniczyli w niej Churchill, Roosevelt i Stalin. Polska nie była zaproszona. Rząd polski w Londynie. Rząd, który od 1939 roku prowadził walkę zbrojną, który wysyłał żołnierzy do bitwy pod Tobrukiem, pod Monte Cassino, który organizował wywiad dla aliantów, nie miał przy tym stole nikogo. Co działo się za zamkniętymi drzwiami? Prezydent Roosevelt, jeszcze zanim zaczęły się oficjalne obrady, poprosił Stalina o prywatną rozmowę. W tej rozmowie Roosevelt przypomniał o wyborach czekających go w 1944 roku i o ponad 6 milionach Amerykanów polskiego pochodzenia, których głosów nie chciał utracić. A następnie, prywatnie, nieoficjalnie, wyraził zgodę na przesunięcie wschodniej granicy Polski. Na to, czego żądał Stalin. Zatrzymajmy się na chwilę. Roosevelt znał raporty o Wołyniu. Wiedział, że latem 1943 roku na ziemiach polskich zostały wymordowane dziesiątki tysięcy Polaków. I w tej samej jesieni 1943 roku prywatnie powiedział Stalinowi: zgadzam się z twoimi postulatami. Ale publicznie nie mógł tego powiedzieć, bo zbliżały się wybory. Na prośbę Roosevelta postanowienia Teheranu dotyczące Polski zostały całkowicie utajnione przed opinią publiczną. Przez rok. Polska prasa emigracyjna, polscy politycy, polscy żołnierze walczący pod Monte Cassino nie wiedzieli, co ich przywódcy ustalili za zamkniętymi drzwiami. Historyk Wojciech Roszkowski napisał: był to w istocie pierwszy akt wydania Polski przez teoretycznych sprzymierzeńców w ręce jej jawnego wroga. Churchill nie był tak całkowicie obojętny na los Polski. Wyrażał obawy przed skomunizowaniem krajów europejskich. Ale jego priorytety były jasne: wygrać wojnę, utrzymać koalicję. Polska, geograficznie i strategicznie, leżała po stronie, której Churchill nie mógł bronić bez narażania całego sojuszu. W Teheranie przesądzono losem granic Polski. Bez polskiego rządu, bez polskiego głosu. Lwów, Wilno, całe Kresy wchodzą do ZSRR. O tym ustaleniu premier Mikołajczyk dowiedział się oficjalnie dopiero 13 października 1944 roku, po upadku Powstania Warszawskiego. Ale jest jeszcze jeden element tej układanki, o którym rzadko się mówi.
W październiku 1944 roku Churchill przyjechał do Moskwy. Na tym spotkaniu Churchill napisał na kartce papieru podział stref wpływów w Europie. Rumunia – 90% dla Rosji. Grecja – 90% dla Wielkiej Brytanii. Jugosławia – 50-50. Węgry – 50-50. Bułgaria – 75% dla Rosji. Podsunął kartkę Stalinowi. Stalin zaznaczył ją niebieskim ołówkiem. Na tej kartce nie było Polski. Polska była już wcześniej ustalona. Dlaczego alianci milczeli o Wołyniu? Nie dlatego, że nie wiedzieli. Wiedzieli. Raporty Polskiego Państwa Podziemnego trafiały do Foreign Office regularnie. Milczeli, bo, i to jest brutalna prawda geopolityki, każda interwencja w sprawie zbrodni na Wołyniu wymagałaby napięcia relacji ze Stalinem. A Stalin był potrzebny. Był potrzebny, żeby rozbić Niemcy od wschodu. Był potrzebny Rooseveltowi do przyszłej wojny z Japonią. Był potrzebny do utrzymania spójności koalicji antyhitlerowskiej. Zbrodnia wołyńska wydarzyła się w kontekście, w którym jej sprawca działał na terytorium, które Stalin chciał włączyć do Ukrainy sowieckiej. Podniesienie kwestii Wołynia oznaczałoby wejście w spór terytorialny, do którego Churchill i Roosevelt już wcześniej zajęli stanowisko. Zbrodnia wołyńska zakończyła się jesienią 1943 roku na Wołyniu, ale trwała do wiosny 1945 roku w Galicji Wschodniej. Łącznie, według danych Instytutu Pamięci Narodowej, ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 80 do 120 tysięcy Polaków. Kilkaset tysięcy uciekło, ratując życie. Co się stało potem? Polska weszła w strefę sowiecką, dokładnie tak, jak ustalono w Teheranie. Żołnierze drugiego korpusu generała Andersa, którzy zdobyli Monte Cassino, nie zostali zaproszeni na Paradę Zwycięstwa w Londynie w 1946 roku. Bo Wielka Brytania nie chciała drażnić Moskwy. Zbrodnia wołyńska do dziś nie doczekała się formalnego uznania przez Ukrainę jako ludobójstwo. W 2024 roku ukraiński dziennikarz Akim Halimow powiedział publicznie: musimy spojrzeć na własną przeszłość bez iluzji. Jego dokument o Wołyniu zebrał prawie 1 milion wyświetleń w tydzień. Ukraińcy, po obu stronach tej historii, szukają odpowiedzi. I jest jedno pytanie, które z tej historii wynika, nie jako oskarżenie, ale jako lekcja. Kiedy wielkie mocarstwa kalkulują swoje interesy, kto płaci cenę? W 1943 roku znaliśmy odpowiedź. 120 tysięcy ludzi na Wołyniu w jednym roku. Jeśli ten film zmienił cokolwiek w tym, jak rozumiesz tę historię, zostaw komentarz. Wszystkie źródła, na których oparliśmy ten materiał, znajdziesz w opisie filmu. Dziękujemy za obejrzenie naszej historii. Zanim przejdziesz do kolejnego filmu, polub, udostępnij, obserwuj.